Cześć kochane bliźnięta słoneczne i ascendentalne. Witam Was w odczycie na wrzesień 2024 roku. Mamy dużo do omówienia, więc zaczynam od razu. Motyw przewodni u Was to są zmiany w domu i karierze. A dlaczego to? Zanim do tego przejdziemy, to omówię, co się dzieje jeszcze przed samym rozpoczęciem września, ponieważ Wenus u Was wchodzi do wagi, czyli do Waszego 5. domu 29 sierpnia. I są to różnego rodzaju harmonijne relacje romantyczne, duża kreatywność. Ogólnie, jeśli szukaliście dobrego czasu na randkowanie, kochane bliźnięta, to jest ten moment. To jest ten czas, żeby chodzić na randki. To jest ten czas, żeby chodzić samemu ze sobą na randki również. W ogóle ta Wenus wadze, ona się bardzo tam dobrze czuje, ponieważ Wenus włada i bykiem, i wagą. Ona się czuje wybornie. U Was jest to w tym domu przyjemności, więc bliźnięta, korzystajcie. Mam nadzieję, że ten miesiąc będzie dla Was bardzo przyjemny przede wszystkim. I tutaj mamy tak, oprócz relacji takich romantycznych, relacji również z dziećmi, to może być zabieranie dzieci na różnego rodzaju zabawy, wycieczki, jeśli macie, lub jeśli nie macie, to po prostu sami traktujcie siebie jako małe dziecko i zabierajcie się na coś przyjemnego, na to, co Wam sprawi przyjemność i Was obudzi to dziecko z przeszłości. To jest bardzo dobry moment, żeby po prostu się trochę porozpieszczać, żeby się bawić w życiu. Ponieważ 1 września Pluton u Was wchodzi do Koziorożca, Pluton jest w retrogradacji, Pluton przeszedł do Wodnika na początku tego roku, to było w styczniu tego roku, ale przez poprzednie 15 lat on był cały czas w Koziorożcu. I co zaczęło się zmieniać, jeśli chodzi o struktury? Co się zmieniało, jeśli chodzi o struktury? I tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o struktury finansowe, jeśli chodzi o finanse wspólne, również w kwestii intymnych relacji, ponieważ ten dom 8 to są głębokie transformacje w sferze finansów wspólnych, relacji intymnych, różnego rodzaju tematów tabu. To jest wszystko to, co tak naprawdę chcemy trochę ukryć, zamieść, nie widzieć, ale jednak, no tak jak na przykład podatki, to jest też dom podatków, no ale jednak trzeba się z tym zmierzyć. Więc, drogie bliźnięta, zastanówcie się, czy w sferze tych tematów jest coś, co jeszcze musicie domknąć. Nad czym jeszcze musicie popracować, czego nie domknęliście, zanim Pluton przeszedł do Wodnika w styczniu. To jest bardzo ważne, ponieważ teraz mamy na to moment, żeby zrobić taką retrospekcję, zastanowić się, co się zaczęło zmieniać, jak do tego podchodzimy i czy jest coś jeszcze, nad czym chcę popracować, co chcę zamknąć, zanim ten Pluton, planeta transformacji, już przejdzie do Wodnika na następne 20 lat. Następnie 2 września mamy Nów w Pannie, to jest dom 4. I u Was, 2 września będzie Nów w Pannie, a 9 Merkury tam dojdzie do tego domu. Co to oznacza? Jeśli planowaliście jakieś nowe początki w sprawach domowych, możliwa przeprowadzka, zmiana zamieszkania, nie wiem, remont, cokolwiek, co jest związane z Waszym domem, z Waszymi korzeniami, z tym, co Wy uważacie jako dom, z tym, jaki dom też tworzycie tak fizycznie, to jest bardzo dobry czas, żeby nad tym zacząć pracować, ponieważ nów to jest właśnie ten moment, kiedy coś zaczynamy, ta intencja rośnie i nad tym pracujemy. Teraz zaczęłam się nad tym zastanawiać. Mój mąż jest wschodzącymi bliźniętami i rzeczywiście zaczął planować jakieś remonty. Ma to sens. Myślę, że może nam dobrze pójść. Lub też się przeprowadzić. Jedno i drugie wchodzi w grę. Więc, kochane bliźnięta, jeśli planujecie przeprowadzkę, to od tego 2 września to jest dobry czas. A tym bardziej już w ogóle, jakbyście poczekali do 9, od 9, kiedy macie Merkurego, to jest tak, po pierwsze, dokładna analiza Merkury, spraw domowych, przemyślane decyzje, jeśli chodzi o Waszą rodzinę, o Wasze miejsce zamieszkania, Merkury, analiza, to jak myślimy. Merkury to są też kontakty, więc jeśli szukacie nowego lokum, to jest świetny moment na to, żeby rozpocząć te poszukiwania. Tego 2 września, jak będzie nów, możecie taką intencję sobie założyć na ten cykl nowiu i pełni w Pannie. I od 9 możecie nad tym pracować, też nad komunikacją.
Myślę, że dobry czas jest to też na to, żeby przeanalizować, czego tak naprawdę chcę, jak chcę, żeby mój dom wyglądał, jak chcę, gdzie chcę mieszkać, czy w ogóle to miasto, w którym ja mieszkam, jest dla mnie odpowiednie. Bliźnięta, słuchajcie, ja nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o astrokartografii, ale to jest taka dziedzina astrologii, trochę za szybko staram się powiedzieć, taka dziedzina astrologii, która sprawdza wobec Waszego kosmogramu, gdzie najlepiej byłoby Wam żyć. I to zależy od tego, czy chcecie bardziej się skupić na sobie, czy może bardziej na kontaktach, czy może bardziej na biznesie, czy mieć więcej motywacji, czy mieć więcej takiego emocjonalnego spokoju. To wszystko tam jest. Więc jeśli nie znacie, to polecam Wam, można skorzystać z darmowych narzędzi, które Wam zrobią taki wykres, tylko trzeba znać swój kosmogram również, ponieważ trzeba wiedzieć, które planety nam sprzyjają, a które nam mniej sprzyjają. No ale taka zasada kciuka, to patrzeć najlepiej jest na Jowisza i na Wenus, no i na Słońce. Myślę, że to Wam się może sprawdzić, jeśli, drogie Bliźnięta, planujecie przeprowadzkę. Następnie, co tam się u Was dzieje? 4 września jeszcze przechodzi Mars do Raka, to jest Wasz drugi dom. Mogą to być zwiększone wydatki, może to być po prostu takie trochę spalanie pieniędzy, finansów, ale z drugiej strony może to być aktywne zarządzanie finansami. Również może to być więcej możliwości zarobienia, tak naprawdę. Więc to nie jest koniecznie zły aspekt. Ten Mars może rzeczywiście sprawiać, że więcej wydajemy, ale my też więcej otrzymujemy. Bo wiadomo, pieniądz to też jest energia. Jak wydajemy ten pieniądz, to on do nas później wraca zazwyczaj. Przynajmniej mam taką nadzieję, że zawsze wróci, jak go wydaję. No ale bliźnięta mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tutaj myślę, że warto z drugiej strony zastanowić się, jakbyście chcieli inwestować na dłuższą metę, to może nie podczas tego tranzytu Marsa przez Raka. Takie dłuższe inwestycje, które wymagają też większego nakładu finansowego, to może zostawcie sobie aż ten tranzyt Wam przejdzie. Ale rozumiem, że chęć działania, chęć aktywności tutaj jest, więc dobrze jest wykorzystać tą energię, żeby na przykład zaplanować budżet, sprawdzić w ogóle, na co wydaje pieniądze, doedukować się, nauczyć się, na czym w ogóle zarabianie pieniędzy polega, jakie mogą być jeszcze źródła dochodu, co jest tak naprawdę dla mnie ważne, a może pieniądze nie są dla mnie ważne, może ważniejszy jest czas. Więc to jest dobry moment na to, żeby to przeanalizować, ale z takim aktywnym sznytem, no ponieważ Mars to jednak to jest aktywność. Dobra, przechodzimy dalej, bo już mam prawie 8 minut u Was bliźnięta, a jeszcze nie doszłam do połowy miesiąca. 15 września mamy Wenus w Wadze, tworzącą trygon do Jowisza w bliźniętach u Was w pierwszym domu. Więc tak, mamy 5. dom, o którym mówiłam na początku, i 1. dom. I one mają bardzo dobry tutaj aspekt między sobą. Korzystne aspekty osobiste, takie rozjaśnienie, błyszczenie, ponieważ ten Jowisz jest u Was w 1. domu. Atrakcyjność, zwiększona pewność siebie, również jeśli jakieś działania kreatywne podejmujecie, to warto jest o tym mówić, warto jest pokazywać swoją twarz, ponieważ to może bardzo dobrze na Was działać, bardzo dobrze działać też na odbiór tego. Wiadomo, ponieważ 1. dom, tam gdzie macie Jowisza, to jesteśmy my, tak jak nas wszyscy widzą, a ten 5. dom to jest kreatywność, to są nasze projekty kreatywne, to jest nasza przyjemność, radość, relacje romantyczne. Więc myślę, że tutaj świetny jest ten tranzyt dla Was, szczególnie po tej kwadraturze Saturna z Jowiszem, która była w połowie sierpnia, no jeszcze trochę będzie trwać tak naprawdę, więc warto wykorzystać jest ten moment. Idziemy dalej. 17 września mamy zaćmienie Księżyca w Rybach, to jest Wasz 10. dom, więc mogą to być zmiany po prostu, jeśli chodzi o Waszą karierę, jeśli chodzi o Wasz statut społeczny. Może to być zakończenie kariery, może to być przemyślenie celów zawodowych. Co tak naprawdę chcecie robić? Wy macie tam cały czas Saturna od już trochę on tam jest, więc on tam dodaje i dyscypliny, i potrzeby struktury, ale też
sprawia, że wszystko jest bardziej trwałe. Ten Saturn, on wymaga czasu, on wymaga pracy, ale sprawia, że wszystko jest bardziej trwałe. I jak już się na coś decydujemy, to są decyzje wiążące dla nas. Więc dobrze jest tutaj się zastanowić, czy te cele nasze zawodowe, czy nasze cele, nasze aspiracje, czy one są zgodne z naszymi wartościami. I pamiętać, że każda zmiana to jest możliwość rozwoju. No, nie bałabym się tego zaćmienia. Powiem tak, nie bałabym się tego zaćmienia. Tym bardziej, że macie bardzo kreatywny miesiąc, tak naprawdę. No ale z drugiej strony warto też pamiętać o tym, żeby nie oddawać się tylko przyjemności, bo macie dużo w piątym domu, tylko jednak skupić też na tej pracy, żebyście później mi nie pisali, że nie wiem, nie wstaliście do pracy, bo imprezowaliście i teraz szef Was zwolnił i to moja wina. Nie, kochane bliźnięta. To zaćmienie to jest moment, bardzo dobry moment, żeby się zastanowić, żeby się przyjrzeć, żeby przemyśleć to, czy to, co robię, to jest to, co ja chcę robić. Mogą tutaj wychodzić różnego rodzaju kwestie, które były trochę ukryte. Może kolega z pracy dostaje na przykład wyższą pensję, a robi to samo. Może są jakieś napięcia, jeśli chodzi o Waszą pracę. To może trwać od połowy sierpnia tak naprawdę do stycznia, no bo mamy cały czas ten tranzyt, tą kwadraturę Saturna z Jowiszem. Dlatego dobrze jest tutaj nie działać, tylko się przyjrzeć, przeanalizować, zastanowić, czy to, co ja robię, związanego z moją karierą, to jest to, co ja chcę robić. Czy chcę być w tym środowisku, czy chcę być tak postrzegany przez innych. Ok, przechodzimy teraz do przyjemniejszych rzeczy. Mamy 22 wejście wagi, Słońca do wagi, wejście Słońca do wagi do Waszego 5. domu, czyli skupienie na kreatywnych projektach, na romansach, na dzieciach. To jestem ja, to jest moje ego, to jest moja witalność, czyli stawiam wszystkie moje pionki na to, żeby było mi przyjemnie i dobrze. Z drugiej strony Wenus, która tam była do tego czasu, 22 września, przechodzi do Skorpiona, do Waszego 6. domu. Może to być intensyfikacja pracy i również spraw zdrowotnych. Może to być takie głębsze zaangażowanie w obowiązki. No, myślę, że jeszcze z tym zaćmieniem Księżyca, jak już się zastanowicie, co chcecie do końca robić, co tak naprawdę, jak chcecie być postrzegani, to jest dobry czas, żeby wykorzystać tą Wenus w Waszych codziennych obowiązkach, w Waszym codziennym podejściu do życia i w jakiś sposób, żeby ukazywać to, jak chcecie żyć, kim chcecie być i jak chcecie być widzeni. Ta Wenus jest tam wspierająca, więc będzie dobrze, bliźnięta. Oprócz tego, co jeszcze się dzieje? Mamy 26 września przejście Merkurego do wagi, to jest Wasz dom 5, czyli znów tematy kreatywne, znów przedsiębiorczość, znów romanse, znów dobre relacje z dziećmi lub z samym sobą jako dzieckiem. Bardzo dobry aspekt tutaj, jeśli w ogóle tak kreatywnie coś tworzycie, to jest dobry moment, żeby się tym dzielić właśnie z innymi. Ten Merkury lubi rozmawiać, lubi się dzielić. No i też różnego rodzaju, myślę, że randki byłyby przyjemne, przegadane, być może. Też jeśli chcecie się nauczyć czegoś nowego związanego ze sztuką, to jest bardzo dobry moment na to. A już na sam koniec, 30 września będziemy mieć koniunkcję Słońca z Merkurem w wadze, to jest dom 5, czyli jasność w sprawach miłosnych, nowe pomysły, nowe decyzje, to jest Kazimi. Tutaj Słońce się spotyka z Merkurem, podają sobie ręce i mówią fajnie, że jesteś, współpracujmy ze sobą, więc mamy Słońce, ja, Merkury, to jak myślimy, to jak się komunikujemy, nasze podejście analityczne do świata, to bardzo dobry tranzyt, powiedziałabym. Także dzielcie się, kochane bliźnięta, dzielcie się tym, co tworzycie. Jeśli też planujecie na przykład rozpoczynać jakieś nowe biznesy,
po zaćmieniu, już po zaćmieniu, nie wokół zaćmienia, ale już tak pod koniec miesiąca, to też to jest dobry moment, żeby się na tym skupić. Powodzenia bliźnięta i do zobaczenia. Ła! Zaraz spadnę z krzesła.